Dzień dobry, kochane ziółka. Witamy Was w nowym roku. Ja i Doliś. Tu. I zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego filmu, to chciałabym Wam złożyć serdeczne życzenia. Życzę Wam przede wszystkim zdrowia, bo już od wieków wiedzieli wieszczowie czy wieszcze, pisząc swoje fraszki, i my wiemy też, że to zdrowie jest w naszym życiu najważniejsze. Ale też życzę Wam szczęścia, uśmiechu, pomyślności. Życzę Wam miłości, bo to jest motor do wszelkiego działania, więc kochajcie i bądźcie kochani. I życzę Wam trochę dukatów, bo wiadomo, że pieniądze w życiu nie są tą najcenniejszą wartością i te najcenniejsze dostajemy za darmo, ale trochę grosza się przyda, żeby różne swoje też marzenia realizować. Więc tego wszystkiego Wam życzymy i zapraszamy na dzisiejszy film. Ja Wam tylko jeszcze przypominam a propos tego zdrowia, żebyście stosowali ziółka, tak? Żebyście stosowali ziółka i to robili profilaktycznie, a nie wtedy, kiedy już zachorujecie i wtedy jest trwoga to do Boga. Dlatego, że oczywiście możemy stosować te zioła silne, które bardzo silnie działają i mają niezwykle aktywne substancje, wpływające na nasz organizm. Natomiast pamiętajcie, że to tak jest, że każda silna reakcja powoduje kontrreakcję. Jeżeli my bardzo silnie zadziałamy jakąś substancją, to dla naszego organizmu to jest pewnego rodzaju szok, gwałt. Nie bójmy się użyć tego słowa. I ten organizm nasz może zareagować różnie. Może nam się poddać, oczywiście, ale może też nam się zbuntować. Dlatego lepiej sięgać w rutynie dnia codziennego ziołowego, właśnie w profilaktyce, po takie zioła, które nazywają się zioła słabo działające. Mówiłam już o nich Wam kiedyś i one tak jakby głaszczą nasz organizm, tak? One, jak już będzie poważna choroba, to może sobie z nią nie poradzą, ale one nie doprowadzą w naszym organizmie do rozwoju choroby, jeżeli będziemy je stosować, bo one wspierają nasz organizm w jego własnych procesach budowy odporności, regeneracji itd., itd. Więc to jest ważne, o tym pamiętajcie, żeby sięgać po zioła. A teraz już wracamy do kolagenu. A tematem dzisiejszego filmu jest kolagen i suplementacja kolagenu. Co ja na ten temat sądzę? Ja robiłam już taką rolkę na ten temat na Instagramie, ale ja z tego Instagrama troszeczkę wychodzę tutaj, żeby więcej z Wami pobyć, bo mam wrażenie i takie mam sygnały od Was, że trochę Was zaniedbywałam, a jednak to jest dla mnie ważne też ze względu na to, że wiecie, z moim umiłowaniem do perorowania, to jak ja się rozgadam, to mi 90 sekund na Instagramie w rolce nie starczy, żeby o czymkolwiek powiedzieć. Także oczywiście będą znowu marudy, którym będzie za dużo, ale to już nic z tym nie zrobimy. Także tam jest taka roleczka, a tutaj zrobiłam Wam cały film o tym kolagenie, żeby dokładnie Wam wszystko wyjaśnić, jak to funkcjonuje. Więc serdecznie Was zapraszam. Oczywiście nie będę się we wszystkie chemiczne niuanse czy biochemiczne niuanse tutaj wikłała, ale trzeba powiedzieć dwa słowa o tym, co to jest kolagen. Kolagen w naszym organizmie jest składnikiem tkanki łącznej. On wypełnia takie międzykomórkowe przestrzenie, wchodzi w skład tej substancji, czyli pełni bardzo poważną rolę, tak? I czym on jest? On jest po prostu białkiem. Białkiem strukturalnym, który buduje nam takie, jakby tu użyć nomenklatury budowniczej, takie stelaże czy szkielety. Najlepiej to widać na przykładzie kości, gdzie właśnie kość składa się z takiego kolagenowego szkieletu, na którym się potem osadzają związki wapnia, budując nasze kości. Kolagen bardzo często występuje, jego jakby kumpelą jest elastyna. Kolagen dba o taką twardość, o taką
taką bardzo związłość tej tkanki, a elastyna, jak sama nazwa wskazuje, o elastyczność. No i jak to wygląda z tym kolagenem suplementowanym wewnętrznie i zewnętrznie? Moi drodzy, już Wam mówiłam przed sekundeczką, że kolagen jest białkiem, więc jeżeli my go będziemy suplementować wewnętrznie, to on przez nasz organizm zostanie potraktowany i zużyty właśnie jako białko, tak? Jako białko. I to nie jest tak, jak ja czytam na przykład kolagen na skórę, kolagen na stawy. No nie, dlatego że jeżeli on się dostanie do naszego organizmu, to on zostanie zhydrolizowany, zostanie rozbity na mniejsze subcząsteczki aminokwasów, peptydów. Potem przy pomocy reakcji chemicznych w różnych miejscach naszego ciała zostanie on wyprodukowany, bo kolagen musimy sobie wyprodukować sami. To nie jest tak, że my go zjemy, a on wejdzie do naszego organizmu i powie: aha, to ja teraz wędruję sobie do, nie wiem, do stawów, a tam w stawach wejdę i powiem: cześć, jestem kolagen, halo koledzy, a oni powiedzą: a cześć, witaj nowy, ej, posuńmy się, żeby on miał miejsce. Nie, to tak nie jest. Tak to nie funkcjonuje. Cząsteczka kolagenu jest ciałem obcym. On się w naszą strukturę nie wbuduje, ten z zewnątrz przyjmowany. Bo kolagen musi być wytworzony w naszym organizmie przez nasze własne komórki. Są takie specjalne komórki, które wytwarzają kolagen. W chrząstkach są to chondroblasty, w zębach, w których skład wchodzi też kolagen, są odontoblasty, w kościach są osteoblasty, a w naszej skórze są fibroblasty. Na pewno już Wam znamy. I te komórki muszą wytworzyć kolagen. Tak? I tak się właśnie dzieje. Więc jeżeli my suplementujemy do wewnątrz, to nasz organizm sam sobie zadecyduje, gdzie ma braki i gdzie on będzie to białko dystrybuował, do jakiej części naszego ciała będzie dystrybuował, żeby nam pomóc. To nie jest tak, że mamy kapsułkę, kolagen na skórę. Nie, tak to nie funkcjonuje. Oczywiście te kolageny są teraz w różnych postaciach, są hydrolizowane, liofilizowane, ale to ma na celu tylko ułatwienie przyswajalności, tak? Bo te hydrolizowane to już ta hydroliza jakby zamiast po schódkach pojedynczo, no to my co drugi schodek przeskakujemy, bo ten proces hydrolizacji został już przeprowadzony i kolagen już został rozbity na tam właśnie te peptydy, aminokwasy i tak dalej. Ale nadal on jest ciałem obcym i nadal on musi być syntetyzowany przy pomocy różnych czynników. A jakie to są czynniki, to ja Wam opowiem w filmie za tydzień. Jakie to są czynniki, które właśnie powodują to, że nasz organizm wytwarza kolagen. Jakie są czynniki do tego potrzebne. No właśnie, i tak to funkcjonuje w naszym organizmie. Tak to funkcjonuje. Podobnie w naszej skórze. To jest ciało obce. To nie jest tak, że my kawałek skóry sobie położymy na twarz i ona nam się przyklei i nasza skóra ją zaakceptuje. To jest trochę takie myślenie właśnie. Nie, tak nie będzie. Dlatego, że musimy ją skórę, nasze fibroblasty muszą wytworzyć. To nie jest to, że my podamy kolagen i on wniknie. A już właśnie teraz przechodząc do kolagenu stosowanego zewnętrznie i wszystkich kosmetyków z kolagenem, którymi mamią Was firmy kosmetyczne. To uwaga. Po pierwsze, moi drodzy, cząsteczka kolagenu jest zbyt dużą cząsteczką, aby pokonać barierę hydrolipidową, aby przedostać się przez nasz naskórek. To nie jest możliwe. Nie jest. A nawet gdyby się tak cudem nie wiadomo jakim stało, to jak Wam powiadam, to nie jest tak, że ona mówi do cząsteczek kolagenowych: ej, posuńcie się, i ona się tam wbudowuje. Bo to nie jest ten proces. Tak to nie wygląda. Wszystkie kosmetyki z kolagenem, owszem, mają działanie, ale tylko takie, że tworzą na skórze taki filtr, jakby błonę hydrofilową, która chroni naszą skórę w pewien sposób przed utratą wilgoci, przed utratą wody.
Tylko tak. I nie dajcie sobie powiedzieć, że ten kolagen wnika, wbudowuje się, zmienia DNA naszej skóry, bo takie różne rzeczy też słyszałam. Nie, tak to nie funkcjonuje, tak to nie wygląda i no i wyglądać nie będzie, obojętnie co byśmy na ten temat sobie mówili. Widzicie? Biegnie dolarek. Biegnie. Chodź tutaj. On lubi śnieg, lubi śnieg, lubi śnieg. No i teraz on się będzie bawił, tak widzicie? Zmienił się trochę czy nie? Co wy myślicie? Piszcie mi w komentarzach. Aha, teraz będzie wyrywał drzewa z lasu, żebym się z nim pobawiła. No dobra, ale dolarku, ja muszę dokończyć film. Więc jeszcze chwileczkę poczekaj, potem się będziemy bawić. Idziemy dalej i ja wam mówię dalej. No właściwie to ja już nie mam za bardzo nic do powiedzenia, bo już chyba wyczerpałam ten temat. Gdybyście mieli jakieś wątpliwości czy pytania, to piszcie w komentarzach. W ogóle chciałam was poprosić, żebyście polajkowali, zostawili komentarz, zasubskrybowali, bo wiecie, to zawsze pomaga w tych algorytmach w rozwoju kanału i twórcy o to proszą. Ja nigdy o to nie prosiłam, ale stwierdziłam, że a co mi szkodzi, a co wam szkodzi polajkować. No więc tak, no tak, to temat kolagenu jakby bazowy wyczerpaliśmy, suplementowania, a ja wam chciałam powiedzieć, bo owszem, my możemy nasze komórki, no i chondroblasty, i odontoblasty, i osteoblasty, i fibroblasty zmusić do tego, żeby, czy skłonić do tego, żeby nam ten kolagen produkowały. I naszymi Ups, ale bym się obaliła. I naszymi sprzymierzeńcami w tym są rośliny, które zawierają substancje różne, takie, które będą nam ten proces syntezy kolagenu i wytwarzania kolagenu stymulowały. To wszystko opowiem wam za tydzień. Opowiem wam historię o profesorze Ożarowskim, który właśnie wyprodukował roślinny preparat na coś zupełnie innego, a skutkiem ubocznym było coś zupełnie innego, czyli piękno. Także jeżeli to wszystko chcielibyście wraz ze mną odkrywać i ten temat eksplorować, to ja was serdecznie zapraszam za tydzień. A dzisiaj już kończymy, ściskamy was mocno, trzymajcie się ciepło i pa pa.